Cześć, to Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zbliża się wielkie święto zakupów, czyli Black Friday i postanowiłam z tej okazji stworzyć takie zestawienie produktów, w które moim zdaniem warto w tym czasie inwestować. Ja wychodzę z założenia, że w czasie dużych przecen, jeżeli faktycznie są to duże przeceny, rzędu 20, 30, 50%, warto jest inwestować w takie elementy, taki wiecie, statement. Na przykładzie ciuchów ja w czasie Black Friday nie inwestuję w podkoszulki, t-shirty czy majtki, tylko bardziej wiecie, w jakąś porządną marynarkę, buty czy płaszcz. I stworzyłam zestawienie takich produktów bardzo uniwersalnych, bardzo ponadczasowych, świetnych jakościowo, w które moim zdaniem warto w tym czasie inwestować. Będę miała dla Was również kod zniżkowy do sklepu Dr. Ireny Ellis, o tym później, także zapraszam do oglądania. Mówiąc o promocjach, w pierwszej kolejności pomyślałam o podkładach, ponieważ moim zdaniem jest to taki element, który mega zdobi nasz makijaż. Jeżeli podkład źle leży, źle wygląda, ma zły kolor, coś się z nim dzieje w ciągu dnia, spływa, rozpuszcza się, kawali, no to wiadomo, nasz makijaż nie wygląda świeżo, nie wygląda dobrze, więc uważam, że podkład to jest pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć właśnie w czasie przecen typu Black Friday. Mam dla Was do polecenia kilka podkładów. Zacznijmy sobie od klasyka ponadczasowego, jakim jest podkład All Hours z Yves Saint Laurent. Jest to podkład mega trwały, zastygający, który utrzymuje się przez cały dzień, bardzo szybko zastyga na skórze, więc trzeba szybko nim pracować, ale utrzyma się po prostu przez cały dzień. Czy to na suchej skórze, czy na mieszanej, czy na tłustej, czy na jakiej jeszcze tam innej, dojrzałej. Więc uważam, że jest to taki element, który warto mieć w swojej kosmetycznej, jeżeli potrzebujecie bardzo wysokiej trwałości. Zbliżają się święta, sylwestry, te sprawy, więc może właśnie porządny podkład będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli szukamy jednak czegoś troszkę tańszego, ale również bardzo trwałego, bardzo lubiane przeze mnie podkłady, bardzo niepozorne, Dr. Irena Ellis Mattifying. Jeżeli macie tłustą skórę i po prostu każdy podkład spływa Wam z twarzy po 2 godzinach, błyszczycie się po prostu niemiłosiernie, to ten naprawdę robi robotę. To jest chyba najdłużej utrzymujący mat podkład, jaki mam w swoich zbiorach. Nie wiem, czy dobrze stylistycznie wypowiedziałam to zdanie, chyba było troszeczkę za bardzo skomplikowane, ale wiecie, o co chodzi. I absolutnie nie polecam go dla skór suchych, czy dla skór normalnych, bo mogą mieć zbyt intensywne dla Was uczucie ściągnięcia. To jest zdecydowanie podkład dla skór mieszanych i tłustych, i bardzo tłustych, trądzikowych, łojotokowych, ponieważ utrzymuje się bardzo dobrze i wyjątkowo dobrze utrzymuje ten mat na skórze. Oczywiście po całym dniu będzie się delikatnie skóra błyszczała, ale wiecie, z leciutkimi poprawkami naprawdę warte inwestycji. Aktualnie w sklepie Dr. Irena Ellis trwają Black Weekowe promocje. Do 28 listopada macie 25% rabatu niemalże na wszystko, a z moim kodem RED5 macie dodatkowe jeszcze 5% rabatu, więc w sumie 30%. Może warto skorzystać. I z podkładu pomyślałam jeszcze o tym, jest to MAC Studio Fix, czyli taki po prostu klasyk klasyków, najbardziej klasyczny podkład, jaki można sobie wymarzyć, czyli taki, który ani nie idzie w matowość mocną, ani w rozświetlenie, ani w jakieś mega zastyganie. No, jest po prostu przepiękny. Pięknie wygląda na skórze, ładnie się utrzymuje, nic się z nim nie dzieje w ciągu dnia, ma takie średnie krycie, bardzo uniwersalny, który powinien przypasować większości z nas. Jeżeli nie wiemy po prostu, jakiego podkładu szukamy, nie szukamy ani rozświetlającego, ani matującego, ani super trwałego, ani jakiegoś, wiecie, bardzo delikatnego, jakiegoś świetlistego, dającego efekt dolphin skin, tylko po prostu chcemy klasyczny, dobry podkład. To jest właśnie ten. Nie wiem, czy mgiełki są takim niezbędnym elementem naszego makijażu, ale jeżeli używacie na co dzień mgiełek, na koniec makijażu lubicie spryskać, żeby wszystko ładnie zasetować czy utrwalić, to uważam, że bardzo godną polecenia mgiełką jest Airbrush Flawless Setting Spray od Charlotte Tilbury. I jest to mgiełka, która z jednej strony ściąga nam tą pudrowość ze skóry, jeżeli nałożymy za dużo pudru czy podkładu i chcemy, żeby ta skóra wyglądała bardziej naturalnie, to ona właśnie to robi i daje taki efekt nawilżenia na skórze, ale też wspaniale utrwala makijaż, więc przedłuża nam trwałość i sprawia, że ten makijaż jest bardziej ujednolicony, no skóra wygląda przepięknie i bardzo Wam polecam tą mgiełkę. Ręce do góry, wszyscy zbzikowani na punkcie bronzerów. W tej kwestii również mam kilka rzeczy do polecenia dla Was. Zaczniemy sobie od mojej ukochanej formuły kremowego bronzera. Jest to bronzer od Danessy Myricks Balm Contour. Ja mam w odcieniu Light 2 i myślę sobie, aby
kupić sobie również inne odcienie do kufra. I ta formuła kupiła mnie tym, że po prostu przepięknie się rozciera. Przepięknie się blenduje na skórze. Ja mówię o tym bronzerze, że jest mistake proof, czyli po prostu nie ma opcji, żeby zrobić sobie nim krzywdę. No możemy sobie zrobić, jeśli kupimy zły odcień albo coś w tym stylu, ale jeżeli chodzi o aplikację, rozcieranie go, on przepięknie się rozciera, przepięknie się wtapia w skórę, no wygląda po prostu przepięknie. I on jest taki właśnie, taki balsamowy w konsystencji, więc jak wtapia się, to daje nam taki, wiecie, efekt takiej naturalnej skóry. Wygląda przepięknie, bardzo łatwo się rozciera. Jeżeli dla Was bronzer jest zawsze problemem, wiąże się to z jakimiś plamami, nierównościami, zmazywaniem podkładu i tak dalej, no to zdecydowanie ten jest wart polecenia. W kwestii suchych bronzerów myślę, że nikogo nie zdziwi widok tych dwóch gadków. Są to bronzery od Dr. Ireny Eris, moje ukochane, które mają tak fenomenalnie dobrane odcienie, że ja po prostu klękajcie narody. Ten odcień 01 Warm, czyli ciepły, uwielbiam. Wiecie jak to jest, jak chcemy sobie kupić ciepły bronzer, ale po prostu każdy wygląda jak jakiś tani samoopalacz, bo są mega pomarańczowe albo mega żółte. Ten taki nie jest. Ten jest ciepły, ale on nie ma w sobie tego pomarańczu, tej żółci. On ma leciutko oliwkowe tonacje, troszkę brzoskwiniowych i ta brzoskwinka tutaj robi po prostu totalnie robotę, bo na ciepłych karnacjach wygląda super naturalnie, delikatnie ociepla naszą karnację, ale wygląda wciąż jak skóra, a nie jak po prostu pomarańczowa plama na policzku. Dodatkowo te bronzery można używać na różne sposoby, bo możemy sobie zmieszać całość, a możemy na przykład użyć chłodniejszego do wykonturowania, możemy użyć tych kafelków takich kolorowych jako nasz róż, więc są też takie bardzo uniwersalne. Jeżeli chodzi o ten chłodny odcień, też bardzo go lubię. U mnie chłodne bronzery często dają efekt takiego sinego policzka, jakby ktoś mnie uderzył, albo po prostu wygląda na mojej cerze za szaro. Ten jest właśnie bardzo fajnie wyważony, że jest chłodny, ale nie jest siny, nie jest szary. I również możemy sobie użyć tych kafelków jako różu, tego na przykład jako leciutko ocieplający bronzer, albo właśnie zmieszać całość i mieć taki subtelny, chłodny, ale nie szarawy, nie siny, nie fioletowy, tylko taki bardzo ładnie wyważony, chłodny odcień. I ja bardzo rekomenduję oba te produkty do kufra. Jeżeli jesteście wizerzystami, to są to świetne, bardzo uniwersalne kolory. Ja kocham. Dr. Irena Eris ma również bardzo fajną paletę do twarzy. Oprócz tego, że się strasznie brudzi, to jej zawartość jest bardzo fajna i jest to taka paletka, wiecie, do wszystkiego, czyli mamy tutaj kontur, bronzer, róż i rozświetlacz. Też mega uniwersalne odcienie, bardzo takie twarzowe i uwielbiam formułę tych produktów, ponieważ one są leciutko satynowe. I to daje nam taki efekt mega naturalny na skórze. W szczególności rekomenduję skórom dojrzałym, bo przy skórach dojrzałych taka właśnie subtelna satyna wygląda dużo lepiej, dużo bardziej odmładzająco i bardziej naturalnie niż mat. Wiecie, mat jest taki, że z każdej strony będzie wyglądał tak samo, a satyna pracuje delikatnie ze światłem, więc wiecie, tu będzie troszeczkę mocniej widoczny, ale tu nie będzie takiej plamy, będzie troszeczkę mniej widoczny. Wiecie o co chodzi. Więc satynowe formułę uwielbiam do konturowania, sculptingu, rozświetlania i tak dalej. Wiem, że wiele z Was czai się na tą paletkę, pisałyście mi w komentarzach, więc może to jest właśnie dobry moment, żeby ją zakupić. A jeżeli szukamy troszeczkę tańszej alternatywy, to ja bardzo polubiłam się z tą paletą, jest to paleta Oriental z Glam Shopu. Fakt, nie ma produktu do konturowania w niej, bo jest bronzer, rozświetlacz i róż, ale też jest to taka formuła delikatnie satynowa. Zobaczcie sobie, że bardzo delikatnie pracuję ze światłem. Tutaj w szczególności uwielbiam ten bronzer, bo jest właśnie taki leciutko satynowy, ale taki bardzo subtelnie, że to nie jest jakiś taki, wiecie, rozświetlający bronzer. Ma bardzo ładny odcień, taki lekko orzechowy, ani ciepły, ani chłodny, ani oliwkowy, coś tak pomiędzy. Jeżeli chodzi o róż, jest on troszeczkę bardziej już świetlisty, taki leciusieńko perłowy. No i rozświetlacz, wiadomo, jak rozświetlacz jest petarda. Więc to też są takie formuły, które będą bardzo ładnie wyglądały na skórach suchych, na skórze dojrzałej, na skórze normalnej, która wymaga jakiejś takiej, wiecie, odrobinki takiego rozświetlenia, taki, no wiecie o co chodzi, żeby po prostu nie było tak płasko i sucho, tylko żeby był taki naturalny, świetlisty efekt. Uwielbiam. W kwestii produktów do ust powiem Wam, że nie wiem, czy warto inwestować w cokolwiek, jeżeli chodzi o produkty do ust, w jakieś luksusowe marki, bo ostatecznie, wiecie, może coś ma przyjemniejszą formułę, no spoko, jak najbardziej, ale
I tak musimy tą pomadkę w ciągu dnia, nie wiem, poprawić, zmienić, dołożyć i tak dalej, więc jakby wychodzimy na jedno. Nie wiem, czy po prostu luksusowe marki, jeżeli chodzi o usta, są aż takie warte inwestycji, ale pomyślałam o jednej rzeczy, która moim zdaniem faktycznie jest warta spróbowania właśnie może w okresie Black Friday, jeżeli trafimy na jakąś dobrą promocję, i są to te pomadki z Maybelline Superstay Vinyl Ink, czyli są to pomadki trwałe, ale o winylowym, błyszczącym wykończeniu. Ja w szczególności ukochałam sobie te dwa odcienie, czyli 30 i 50, ponieważ wiecie, jak to jest z czerwonymi ustami. Jeżeli jest to matowa pomadka, no to ona się fajnie utrzymuje, ale wszystkie błyszczące formuły, jakieś nawilżające, czy pokryte, czerwona szminka pokryta błyszczykiem, no to już się tak dobrze nie utrzymuje i po prostu trzeba z nią po prostu się obchodzić jak z jajkiem. Więc w tej kwestii właśnie bardzo lubię sięgać po te pomadki, ponieważ są intensywne, czerwone czy tam różowe, ale utrzymują się bardzo dobrze, że nie muszę się martwić tym, że tylko się tam bardzo delikatnie dotknę i one mi gdzieś po prostu się rozmarzą na policzek, na brodę czy gdziekolwiek. Oczywiście w ciągu dnia wymagają jakiejś delikatnej poprawki, niemniej uważam, że to są to najbardziej trwałe pomadki, jeżeli chodzi o błyszczące wykończenia. Więc jeżeli wyczailiście się na nie, to uważam, że w tym czasie warto właśnie je wypróbować. Słuchajcie, może przejdziemy sobie teraz do makijażu oka, do palet i innych rzeczy. No i właśnie w kwestii palet. Wiem, że wiele z nas ma tych palet kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, ale jeżeli szukamy, wiecie, jakichś takich bardzo uniwersalnych palet ponadczasowych, to mam tutaj dla Was kilka rzeczy do polecenia. I pierwszą z nich będzie paleta Nataszy Denony. Na pewno Black Friday to jest dobry moment, jeżeli chcemy zainwestować w jakąś, wiecie, markę nieco droższą i Natasza na pewno do takich marek należy. I to jest All Neutral Biba Palette. Jest to paleta z brązami i odcieniami neutralnymi, ale bardzo ją lubię z tego względu, że mamy rządek cieplejszy, rządek delikatnie wpadający w róż i rządek chłodny, więc mega uniwersalna. Ja bardzo lubię ją wozić ze sobą w kufrze, więc jeżeli jesteście wizerzystami i potrzebujecie po prostu jednej palety do wszystkiego, no to ta właśnie taką jest. Właśnie przez to, że mamy i cieplejsze, i chłodniejsze, i neutralne tonacje, to możemy pomalować dosłownie każdą klientkę, ale jeżeli potrzebujemy do własnego makijażu, to również jest to kompletna paleta, która ma wszystkie odcienie, których potrzebujemy do neutralnego makijażu. Kolejną rzeczą, którą warto zakupić w tym czasie, oczywiście jeżeli nie mamy takiej palety albo czegoś podobnego, jest ogromna paleta Be Perfect Cosmetics Carnival XL Pro Palette i wiem, że ostatnio została zremasterowana, czyli odświeżona została, bo ta jest już, wiecie, tą jakby starszą wersją, a teraz została odświeżona przez markę, co jest uważam bardzo fajnym zabiegiem. No i jest to paleta mega kolorowa, jeżeli potrzebujecie do kufra po prostu jednej palety, która, wiecie, sprosta wszystkim Waszym oczekiwaniom kolorystycznym, to jest oto ona. Jeżeli malujecie się na co dzień, ale lubicie właśnie używać kolorów różnych, no to tutaj macie wszystkie. Żółty, zielony, niebieski, fioletowy i również kilka neutralnych, więc uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Więc jeżeli szukacie czegoś intensywnego, kolorowego, to uważam, że ta jest warta inwestycji. Szczególnie jeżeli chodzi o matowe cienie, bo te błyszczące Glamshot nas troszeczkę rozpieścił w kwestii błysków, więc nie są aż takie, wiecie, spektakularne, ale maty są naprawdę bardzo interesujące. I właśnie w kwestii Glam Shopu uważam, że jest to też dobry moment, żeby stworzyć sobie jakiś taki właśnie indywidualny set do makijażu. Ja bardzo lubię błyski z Glam Shopu, różne formuły i marmurkowe i jakie tam są jeszcze kryształowe i turbopigmenty i te wszystkie inne. No to są przepiękne cienie, które robią nam robotę, bo są mega intensywne, bardzo mocno błyszczące, więc zarówno jeżeli potrzebujecie jako wizerzyści do kufra, ale też jako po prostu zwykli użytkownicy do Waszego codziennego makijażu, no to warto mieć chociaż kilka i uważam, że fajną opcją jest kupienie sobie, wiecie, jakiejś takiej małej paletki magnetycznej, typu, wiecie, na przykład takiej wielkości i wybranie sobie kilku odcieni, na przykład jakichś matowych i kilku błyszczących. Zbliża się teraz okres świąteczno-sylwestrowy, więc może właśnie w jakieś błyski, tutaj na przykład mamy te kryształowe, które będą idealne właśnie na okres świąteczny, na okres sylwestrowy, bo po prostu mają taki blask, że po prostu już nic innego na naszych oczach nie będzie potrzebne, tylko wiecie, rzęsy albo jakaś kreska i to wszystko. Jeżeli lubicie bawić się makijażem, to na pewno multichromy, czyli na przykład ten, które pod każdym kątem wyglądają inaczej.
Bardzo fajna opcja. I a propos tych multichromów, bo one są właśnie trochę droższe, więc może właśnie warto sobie wypróbować tych multichromów właśnie w okresie Black Friday. Zobaczcie, no one mają po prostu taki szalony blask, że to się w głowie nie mieści. Więc jeżeli nigdy nie mieliście żadnych błyszczących odcieni z Glam Shopu, uważam, że warto spróbować, bo to jest naprawdę wyjątkowa intensywność, warta uwagi po prostu. A na pewno na Black Friday Hania przygotowała jakąś fajną promocję. I w kwestii błysków pomyślałam również o foliach. Chociaż nie jest to taki element, wiecie, nieodzowny naszego makijażu codziennego, to uważam, że taką jedną folię chociaż warto mieć, chociażby na jakieś właśnie większe wyjścia, jakieś okazje. Tutaj właśnie mam te z Glam Shopu, one są naprawdę przepiękne. Nakłada się je prosto, wystarczy po prostu wiedzieć, jak to robić, ale na przykład ten odcień, mój ukochany cukrowy szron, który jest w zasadzie na bezbarwnej bazie, a ma taki wielokolorowy blask i widzimy tu trochę zieleni, trochę różu, trochę fioletu, trochę niebieskości, po prostu jest tutaj wszystko. I można go nałożyć jakby na wierzch jakiegoś cienia, jakiegokolwiek, zielonego, czarnego, brązowego, jakiegokolwiek, albo po prostu na gołą powiekę w formie takich iskiereczek, żeby się po prostu mega mieniło. No i może się przydać nam właśnie na jakieś takie okoliczności większe, ważniejsze, typu jakiś Sylwester bądź inne karnawałowe imprezy. Myślę, że wiele z Was czai się na jakieś fajne promocje w kwestii jakichś takich akcesoriów i takich dodatków do makijażu. I tutaj właśnie przygotowałam kilka, które właśnie może warto zakupić po jakiejś niższej cenie i warto po prostu je mieć w swojej kosmetyczce. Chociażby kultowa baza z Inglota Eyeshadow Keeper, która, wiecie, przepięknie przedłuża trwałość makijażu, bardzo ładnie utrzymuje różnego rodzaju cienie, intensyfikuje ich kolor, więc jest to taka kultowa baza bardzo dobrej jakości, używana przez amatorów, wizerzystów, artystów i tak dalej. Więc może właśnie w tym czasie Black Friday warto zainwestować w dobrej jakości bazę, która po prostu ułatwi nam pracę z makijażem. A jeżeli używamy dużo błysków i potrzebujemy czegoś, co ten błysk utrzyma, no to bardzo godna polecenia jest ta baza pod brokaty i pigmenty Body Art Adhesive, też z Inglota. Jest malusieńka, więc mamy pewność, że ją zużyjemy do zera, ale bardzo dobrze utrzymuje blask, bardzo ładnie błyski przyklejają się do tej bazy i co ważne, ona również przedłuża trwałość naszych cieni czy innych brokatów, które nakładamy, bo ja po całym dniu czasami potrafiłam mieć mimo nałożenia bazy delikatnie zebrane błyski, szczególnie jeżeli są takie, wiecie, bardzo intensywne, tłuste i tak dalej. A przy tej bazie po prostu wszystko się utrzymuje aż do wieczora bez po prostu najmniejszego uszkodzenia, więc jest na pewno godna polecenia. Kolejnym takim elementem, który, wiecie, nie jest niezbędny, ale bardzo często się przydaje, jest to Inglot Duraline, czyli taki płyn wielofunkcyjny, którym możemy mieszać z różnymi kosmetykami, aby uzyskać wodoodporną formułę, albo żeby troszeczkę rozrzedzić, polepszyć sobie po prostu konsystencję danego produktu, więc jeżeli nie macie, a czujecie potrzebę, że przydałoby się do tworzenia eyelinerów, do rozrzedzania jakichś pomad do brwi, czy eyelinerów do oczu i tak dalej, uważam, że może warto właśnie w tym momencie zakupić taki produkt i mieć na wszelki wypadek w swojej kosmetyczce. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam polecić, jest taki wielofunkcyjny produkt od Danessy Myricks, to jest Color Fix. Ja mam w odcieniu Lift, czyli białym, ale są przeróżne odcienie. Od neutralnych, nudowych, po jakieś intensywne kolory, neony, jakieś świecące w ciemności i tak dalej. I jest to taka farbka wielofunkcyjna, która może nam służyć po prostu jako eyeliner. Może nam służyć jako produkt na linię wodną. Możemy ją sobie zmieszać z maskarą, żeby na przykład uzyskać jakiś inny odcień, bardziej, nie wiem, zielony czy niebieski, czy coś w tym stylu. Na przykład taki biały może nam służyć jako baza pod intensywne cieniowanie, pod na przykład tak właśnie jakieś takie neonowe, czy zielone, czy jakieś tam inne kolorowe odcienie. Na przykład czarny może służyć jako baza pod jakieś smoky eye, albo jako nasz eyeliner. Można również mieszać ten produkt z innymi, żeby stworzyć swój indywidualny odcień różu, możemy nakładać na usta, naprawdę jakby wielozadaniowość jest po prostu niesamowita, jeżeli chodzi o te produkty, więc moim zdaniem warto taki produkt mieć. One nie są tanie, więc warto przemyśleć, jakie odcienie potrzebujemy. Ja wybrałam biały właśnie jako baza, jako eyeliner, bo jest to najlepszy biały eyeliner, jaki miałam, który nie pęka, który ma dobrą pigmentację, ładnie się utrzymuje i w ogóle jest
cudowny, na linię wodną, ale też do rozjaśniania niektórych produktów, jakichś tam pomadek, czy nawet podkładów, czy korektorów. Ja mam w planach zakupić czarny odcień, żeby był moim po prostu eyelinerem, który przepięknie się utrzymuje, jest wodoodporny, po prostu nic go nie ruszy. I nagadałam się, aż mi zaschło w gardle, ale to jest wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Koniecznie dajcie mi znać, czy takie zestawienie było dla Was przydatne, co myślicie o moich propozycjach. Jeżeli Wy macie jakieś propozycje kosmetyków, które warto inwestować w tym czasie, koniecznie napiszcie na dole w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, czy Waszym zdaniem tutaj coś powinno się jeszcze znaleźć. Napiszcie mi, czy Wy macie w planach robić jakieś zakupy na Black Friday, korzystać z jakich promocji. Jeżeli tak, to napiszcie co, jak. Jestem mega ciekawa. Pamiętajcie o moim kodzie zniżkowym do sklepu Dr. Irena Eris i bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!